Siemka, ja jestem Adacho i stare polskie powiedzenie mówi, że gdzie diabeł nie może, tam pośle babę. Tak się składa, że ani nie ma tutaj diabła, ani baby, ale Marcel Żuk już nie może, więc posłał Artura, mojego widza, który stworzył quiz na temat filmu Dragon Ball Super Broly. Mam nadzieję, że nie będzie w tym quizie żadnych bubli, bo coś czuję, że autor quizu, w którym mieliśmy nie tyle co warzywiatora, co... Jak on się nazywał? Ja mówiłem, że haczy jak z polskimi napisami właśnie się nazywał warzywiator. 800. O! Mam nadzieję, że takich bubli nie będzie. Zobaczcie, jak Artur się już zaczął denerwować. On co chwilę dosłownie wrzuca posty. Jeszcze tylko 3 dni. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji wykonać mojego quizu o Dragon Ball Super Broly, to ma na to czas do 7 marca 23:59, ponieważ później quiz się zamyka. Adama proszę o wykonanie quizu na odcinku i z góry dziękuję. A wiecie co? Ja go stroluję i mam tutaj ten quiz odpalony, ale nie będę wpisywał swojego imienia, tylko wpiszę na przykład Mambeppe, bo ostatnio Real Madryt przegrał z Betisem bodajże, więc żeby poprawić humor fanom Realu Madryt mogę wpisać nazwisko piłkarza wszechświatów, czyli Mambeppe. Artur nie będzie wiedział, że to ja. Także będzie. Jeszcze jutro wrzuci post. 2 dni zostały, Adam. Rozwiąż quiz. No dobrze, zobaczmy. Ja tam lubię trollować, także jak tam się tutaj sprawa prezentuje? 37 osób rozwiązało. Perła Gazel już nawet rozwiązał. Pozdrawiam. Cinnamon Caulfield, Fiflaczek, Bodzio.pl, Ern, Golden Freeza. No zobaczmy. Jest spora dawka osób. Powiedzmy, że będę mógł się faktycznie sprawdzić na tle innych, jeśli chodzi o moją wiedzę z Dragon Ball Super Broly. To jest akurat mój ulubiony film. W sumie ostatnio robiłem quiz o sadze Golden Freeze i napisałem żartobliwie w tytule, że to jest quiz o mojej ulubionej sadze. Teraz będę mógł faktycznie robić quiz o moim ulubionym filmie kinowym Dragon Balla, więc moje power-upy, nie będę nic power-upował, może zmienię sobie awatar, albo nie będę zmieniał. Będę takim żółwiem ninja. Żółw ninja nosi kask, więc będzie pasować do mojego imienia. Zobaczę jeszcze, czy tutaj na pewno będzie wszystko dobrze widać. Dobrze widzicie. W którym roku miała premiera 2018? W grudniu 12 albo 16, gdzie rozpoczyna się akcja filmu. Na namek, na ziemi, na Wegecie, na Wampie, na planecie Wirusa. W zasadzie pierwsze sceny mają miejsce na Wegecie. Na początku mieliśmy Vegetę, prawda? Na początku była retrospekcja. Nie mogę sobie przypomnieć totalnie pierwszej sceny. Na początku filmu ktoś przylatuje na Vegetę. Kto? King Cold. Aha, czyli to była pierwsza scena. Miałem wrażenie, że... Nie, dobra. Najpierw była retrospekcja, a potem dopiero zobaczyliśmy Goku i Vegetę, jak się biją. Jak ma na imię to sajańskie... O, super, że teraz ginę. Na pewno się tak nazywa. Artur, zaskoczyłeś mnie! Myślałem, że będzie tam przynajmniej jeden błąd. A w jakiej sprawie przybył King Cold, by ofiarować Saiyanom skautery, pistolety, by ogłosić, że przechodzi na emeryturę, na ucztę. By ogłosić, że przechodzi na emeryturę, ale skautery też dał, ale to chyba Frieza dał skautery w ramach prezentu takiego powitalnego. Zaraz po tym, jak Frieza ze swym ojcem i żołnierzami odlecieli, widzimy, jak król Vegeta i paru Saiyan idzie do inkubatora, w którym jest... Tutaj liczy się czas w ogóle? Liczy się chyba czas. Chyba się nie liczy czas, no nie muszę aż tak się spieszyć. Widzimy, jak król Vegeta i paru Saiyan idzie do inkubatora, w którym jest Vegeta. Na początku szli do Vegety. Tutaj na samej górze był Vegeta, a potem dopiero zobaczyli Broly'ego. To nie ten potwór Frieza będzie rządził wszechświatem, lecz ty. Już nie mogę się doczekać aż... Grupa Mirai. Dorośniesz? Chyba dojrzejesz? Dorośniesz chyba. Dobra, super, że grupa Mirai pomyślała w ten sposób jak ja. Albo inaczej, ja pomyślałem jak oni. Po chwili zauważył w innym inkubatorze jakieś dziecko. Jak nazywa się to dziecko? Teoretycznie mógłbym napisać przez i, ale Artur napisał w tytule tego quizu Broly. Po angielsku, więc będę się trzymał tej angielskiej nazwy. Czym był oburzony król Vegeta po tym, jak dowiedział się, że to Broly, syn Paragusa? Jego poziomem mocy. Tym, że to syn Paragusa. Tym, że jest on w żłobku dla elity. Tak, tym, że jest on w żłobku dla elity. Już miałem zaznaczać poziom mocy. Co ten dzieciak robi w żłobku dla elity? Obok mojego syna Vegarota, niebieskiego. W pewnym momencie do sali królewskiej wtargnął Paragus. W jakiej sprawie? Promocja na kustosza? Książę Vegeto, sklep zamykają o 21:00, musimy się spieszyć. Wiecie co? Dzisiaj byłem w Kauflandzie. To nie jest żadna reklama, ani nic, ale pierwszy raz zobaczyłem taką półeczkę, nawet nie tyle co dział, bo to był dosłownie dział z nabiałem. Normalne były produkty, ale na samym dole, przy ziemi, była taka mała półeczka z różnymi produktami o krótkiej dacie ważności. I te produkty były totalnie
chorze przecenione. I wiecie, co się okazało? Że tam jest bardzo dużo produktów wysokobiałkowych. Ja na przykład patrzyłem sobie wcześniej na żółte sery i widzę, że taki jest fajny ser żółty, który lubię, ale był po normalnej cenie i myślę sobie... w sumie mam jeszcze żółty ser w lodówce, nie będę go kupował. I potem się okazało, że dokładnie ten sam ser, tylko że ważny do 8, ja to nagrywam 3 marca, ważny do 8 marca jest za 3 zł. Albo 4, 3,50, coś takiego. Na niektórych produktach było nawet napisane, że ta przeceniona, że ta nowa cena jest ważna do 5 marca, a produkt był ważny, jakby termin ważności produktu był do 8. Nakupowałem jogurtów, kupiłem właśnie ser żółty. Swoją drogą, o co chodzi z tym pytaniem? W jakiej sprawie? Król nałożył na niego karę. Otrzymał misję od króla. Pytał się o Broliego. Spytał się o podróż na pewną planetę. Pytał się o Broliego. Co zrobiłeś z moim synem? Dlaczego go wysłałeś? Gdzieś tam go wysłałeś? Chłopaku. Jak nazywa się ten Saiyanin lecący z Paragusem na wampę? Beats. Beats, dobrze napisałem? Dobrze. Kurde, ale lecę. 48 pytań? No to niemożliwe, żeby nie było żadnego bubla. O, już tutaj widzę, że będę musiał wpisać tekst. Wychowam Broliego na potężnego wojownika i zemszczę się na królu Wegecie. Ej, to łatwe. Dobrze mi idzie. Jaki poziom mocy Broliego wskazywał Scouter Beatsa? 920. Bo jest na obrazku. Po akcji na wampie widzimy kapsułę z Bardokiem oraz napis ile lat później. Widzieliśmy taki napis? 5? Bo nie może być 4 lat później. Musi być 5 lat później, 6 lat później albo 7 lat później. 5? Jest! Ratata! Dobrze strzeliłem. Czy Saiyanie przepadali za Freezą? Jak nazywa się ten żółty marsjanek obok Freezy? Kikono. A ta druga to Berry Blue. O. Może to jest angielska nazwa, więc byłoby Berry Blue w ten sposób. Bo mógłbym napisać na przykład po japońsku, czyli Berry Buru, ale to też nie pasuje, no nie? Więc raczej bym napisał po angielsku. Zobaczmy, czy o to chodzi. Ale jestem z siebie dumny, naprawdę. Powiem wam, że rozszyfrowałem umysł Artura po prostu. Jak nazywa się to dziecko? Kakarotto. Tylko teraz pytanie. Czy po japońsku, czy po angielsku? Szkoda, że nie napisał, no dobra. Niech będzie, że trzymamy się jednej wersji językowej. Bo jeśli napiszę Kakarotto, to sam będę sobie winien. Czemu Bardock chciał ukraść kapsułę i wysłać małego Kakarotto na odległą planetę? By uchronić go przed Freezą, by poznał ją i jej mieszkańców, nie chciał na niego patrzeć, by ją podbił. Arthur, jednej wersji językowej się trzymajmy. Czemu Bardock postanowił uratować Kakarotto, skoro, jak twierdziła Ginę, to niepodobne do sajeńskiego mężczyzny? Zrobił to głównie dla Ginę. Przez wszystkie walki poczuł potrzebę uratowania kogoś. Jako jedyny sajański mężczyzna ratował dużo istot. Powiem wam, troszeczkę dupka mnie boli, bo jak nazywa się to dziecko? Dziękuję za możliwość napisania tego jeszcze raz, dobrze. Kapsuła z Kakarotto przybywa na Ziemię w roku 37. O, jeszcze możemy wybrać jakość. Super. Chyba 37, dobrze. Po scenie z małym Kakarotto na ziemi widzimy walczącego Goku i Vegetę. Kto z nich wygrał? Nikt, to był sparring. Chociaż nikt. Beerus ich wściekł i wyjaśnił ich obu. Nie wyjaśnił, po prostu przerwał walkę. Whis myślał, że Goku to ciągle trenuje, ponieważ chce przejąć rolę Beerusa. Chce być na równi, chce być silniejszy, chce wymasterować Ultra Instynkt. A co Vegeta odpowiedział Whisowi na pytanie, czemu chce być silniejszy? Przez Freezę. Chwilę po tym ktoś zadzwonił do Bulmy. Kto? Trunks na zegarku. Powiedział, że smocze kule skradli. Powiem wam, że jest tutaj potencjał na takie fałszywe 100%, bo ja uważam, że dobrze odpowiedziałem na pytanie o Kakarocie. Trunks pokazał swojej mamie, że żołnierze Freezy ukradli smocze kule. Vegeta sądził, że Freeza za pomocą smoczych kul chce sobie życzyć nieśmiertelności. Tego, co chciał sobie życzyć na Namek. Bulma, po co zbierałaś smocze kule? Chciałam się odmłodzić o jakieś 5 lat. Łatwe? Póki co łatwe pytanka. Vegeta sądził, że Freeza chciałby się stać nieśmiertelny, a on chciałby być wyższy. Póki co powiedzcie, i było jakieś pytanie, na które nie znaliście wy odpowiedzi? Może część z was nie pamiętała imienia, na przykład Kikono czy Berry Blue, ale to raczej też takie w miarę popularne imiona. Zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Freeza chciałby być wyższy, widzimy lecące dwie postacie w celu zwerbowania osób do armii Freezy. A ich imiona to od lewej Lemo, Chila. Może po angielsku Chirai.
Nie, to po japońsku. Ale to przez 2 i się pisze, no nie? Przecież w Dokanie jest Chilai, a tutaj nie pasuje. No dobra, niech będzie, że będzie przez 1. Chiraj, no... Czemu... Zmieniamy, tak, czemu tak robimy? Czemu tak robimy? Czemu jedno imię jest po angielsku, drugie po japońsku? Chiraj i Lemo, po tym jak odebrali sygnał z planety Wampa i wylądowali na niej, ujrzeli Paragusa. Ile wynosił jego poziom mocy według Scoutera? 4250. 4200. O 50 jednostek się pojawiłem. Ba. No kurde bele. Frieza do Vegety. Kiedy byłeś jeszcze młody, albo mały. W zasadzie teraz też jesteś mały. Ci tutaj panowie Broly i Paragus zostali przez twojego ojca, króla Vegetę, bardzo źle potraktowani. Dobrze napisałem? Dobrze, dobrze. Wczułem się w rolę i samo to mi spłynęło z języka. Wiecie? Chwilę po słowach Frizy Goku spytał go o coś durnego. Co to znaczy surowa? Jakiej formy Vegeta nie używał przeciwko Broly'emu? Przeciwko Broly'emu nie używał formy SSJ-2. Ależ tutaj patrzcie, jaka wprowadzająca w błąd grafika. Podczas walki Broly'ego z Vegetą, a potem z Goku, widzieliśmy, jak Broly się wzmacnia pod wpływem gniewu, ale coś sprawiło, że podczas walki z Goku wściekł się. A co za tym idzie, wzmocnił się niesamowicie. Co to było? Śmierć Paragusa. Patrzcie, już jesteśmy praktycznie przy końcówce filmu. Zaraz po tym, jak zobaczyliśmy jego niesamowitą wściekłość, co się stało? Frieza zainterweniował, Broly strzelał kiblastami gdzie popadnie, to prawda. Aura Broly'ego zniszczyła statek Frizy. Nie zniszczyła. Vegeta przerwał atak wściekłości Broly'ego, Broly przemienił się w SSJ, ale... Najpierw się przemienił w SSJ, a potem strzelał... Najpierw przemienił się w SSJ, a potem strzelał blastami gdzie popadnie. Więc niech będzie, że w tej kolejności to zaznaczmy. Do walki Goku i Broly'ego dołączył Vegeta. Vegeta z Goku, będąc obok siebie, użyli ataków Kamehameha i Garlic Gun. Czajcie, jakby zrobili Ultra Big Bang Kamehameha? Jakby na przykład Goku dał ręce tak, a Vegeta dał ręce tak, i to byłby w sumie Final Kamehameha takie. Byłoby ciekawie, co? Tak czy siak, Garlic Gun i Kamehameha. Goku przeteleportował siebie z Vegetą do Piccolo i zaproponował fuzję jako jedyną opcję na pokonanie Broly'ego, lecz Vegeta był temu przeciw. Co Goku powiedział Vegecie, że ten się zarumienił i zgodził na fuzję. Jego rodzina zginie, ukochany Trunks zginie, ukochana Bulma zginie! I tutaj Naoki Tate wleciał ze swoimi pięknymi rysunkami, pięknymi inaczej. Za którym razem chłopakom udała się fuzja? Za 3. Jestem już na 5. miejscu. Dobrze idzie chłopakom. Chiraj i Remo, 4200. Kurde, a łatwiejsze pytania to nie dałoby rady? O, to nie był Vegekaka. Czy pierwszą transformacją Gogety był Blue? Nie. Chociaż wiecie co? Jakby Gogeta tam na przykład jeszcze włączył Goda po drodze, byłoby fajnie. Jak nazywa się ten atak, którym rzucił Gogeta w Broly'ego? Stardust Breaker. Break the ice, break the ice, break the ice now! Czy Broly przegrał z Bogetą? Oczywiście, że przegrał. Co?! Czemu? No jak nie przegrał? Jak przegrał? To trzeba umrzeć, żeby przegrać? To trzeba umrzeć, żeby przegrać? Fakt, że został przeniesiony, oznaczał, że on podświadomie chciał być przeniesiony, bo się poddał. Przecież to jest tak subiektywne. Nie wiem, czy można byłoby napisać, czy został zabity, czy został zniszczony przez Gogetę, ale czy przegrał? Przecież to jest już kwestia otwartej interpretacji. Ile dni minęło, odkąd Frieza namierzył Chilai i Lemo u Broly'ego? 3 dni później. Ale jestem dobry w te strzały. Co Goku ofiarował Broly'emu, Chilai i Lemo? Kapsułkę z domem, kapsułkę z jedzeniem i piciem. Z domem, a w środku była bieżąca woda i tak dalej. Son Goku albo też Kakarot to... Kukarot! Hej Broly, jestem Son Goku, ale ty możesz do mnie mówić... Kukarocie! Redemption question. Czy Broly przegrał z Gogetą? Tak, przegrał. Wszystko zrobione? I co? Jakie miałeś doświadczenia? Nie, no dobrze było. Something else. Po prostu generalnie uważam, że Broly przegrał z Gogetą. Czyli na którym jestem miejscu? Na 3? Były osoby, które dobrze wszystko napisały, odpowiedziały. Tylko, że kurde, przecież jak to możliwe? Według was też Broly nie przegrał z Gogetą? Nie został zniszczony, ale no walkę przegrał. No niech będzie, może to jest kwestia tego, że jestem wielkim fanem Gogety i chciałbym, żeby powszechnie było uważane, że to Gogeta wygrał, no ale to co, czyli co, był remis? Walka nie miała rozstrzygnięcia, tak? Walka nie miała rozstrzygnięcia. Tak czy siak, uważam, że quiz rozwiązałem prawie dobrze, bo pomyliłem się przy jednym pytaniu i to był
poziom mocy Paragusa. Imienia Kakarot to na Kakarot nie uznaje i odpowiedzi z Broly też nie uznaje i Gogetą. Tak czy siak muszę przyznać, że ten quiz był bardzo naprawdę fajny. Nie było tutaj rzeczy wielkich, o które bym się czepiał, w stylu 800. Myślałem, że Artur będzie chciał specjalnie poddymić, żeby był kontencik, a tu się okazało, że naprawdę się postarał. Więc Artur, dziękuję Ci. Zachęcam Was do tego, żebyście też zrobili ten quiz, aczkolwiek niepotrzebnie to mówię, bo w momencie, w którym wrzucam ten film, już prawdopodobnie ten quiz jest totalnie jakby historią. Już jest nieaktywny od dawna, ale może przynajmniej ze względu na to, że mi się podobało, nie będę Artura trollował i nie będę udawał, że nie zrobiłem tego quizu, ukrywając się za nazwą Mam Beppę. Może w komentarzu napiszę mu, że zrobiłem, żeby Artur spał spokojnie. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli rozwiązywaliście quiz ze mną, to możecie mi napisać w komentarzu, które pytanie byłoby dla Was problemem. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.